Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu. Będę dzisiaj kontynuował temat grania. Jesteśmy w roku 2000. Na wstępie jeszcze takie dwie ciekawostki z tamtych lat. Pierwsza jest taka, że jak byliśmy jeszcze w podstawówce, to za sprawą tam jednego kolegi, tego, który miał Super Nintendo, zrodził się taki głupi trend. Właśnie on to wymyślił, że uważaliśmy, że nie każdy sprzęt do grania to konsola, czyli na przykład, że Pegasus to nie jest konsola, ale PlayStation to już jest konsola. Bo ten kolega to wymyślił na takiej zasadzie, on sobie to rozkminił, że żeby coś zasługiwało na miano konsoli, to musi reprezentować jakiś tam poziom, wiecie, graficzny na przykład. Więc on przyjął takie kryterium, no i w związku z tym jego kryterium przyjęło się, że Pegasus to nie jest konsola, a że na przykład Super Nintendo to jest już konsola i PlayStation też. Ale on tak zawsze takie miał jakieś swoje dziwne mądrości. Zawsze chciał, żeby wyszło na jego i na przykład jak kupiłem PlayStation, to się ze mną wykłócał, że Super Nintendo jest mocniejsze, także jego filozofie to były takie wyssane z palca, ale samo to właśnie nazywanie niektórych sprzętów konsolami, a innych nie, to dzisiaj mnie to troszkę śmieszy, jak sobie to wspominam. I drugą taką ciekawostką z tamtych lat podstawówki, jeszcze przed czasami komputera, to było to, że właśnie pamiętam, to było lato, wakacje, byłem u dziadków na wsi i właśnie z tym sąsiadem, który miał PlayStation, siedzieliśmy u dziadków pod stodołą i ja pamiętam, marzyłem wtedy o tym, żeby zbierać konsole. Siedzieliśmy tak, ja tak opowiadałem, że chciałbym mieć Game Boya Color, chciałbym mieć Sega Saturn, Dreamcasta, który był wtedy nowością. I tak już wtedy tak się rozmarzałem o tym zbieraniu konsol, żeby mieć je wszystkie. Także już od dziecka gdzieś tam jakaś takie zamiłowanie do tych sprzętów było we mnie. Nie tylko to, żeby mieć jedną konsolę tylko już wtedy po prostu jakaś takie marzenia już były, żeby zbierać te sprzęty. Dobra, to było tytułem wstępu. Teraz przejdźmy do kontynuacji naszego wątku. Jest rok 2000, a ja dostałem komputer. To był przedostatni dzień wakacji, czyli 30 sierpnia, powiedzmy mniej więcej 2000 roku. Rodzice kupili mi komputer za około 5000 zł, czyli bardzo wysoką kwotę, zwłaszcza biorąc pod uwagę zarobki z tamtych lat. Do dziś jestem w szoku, że kupili mi taki drogi komputer wtedy. Ciężko mi w to uwierzyć tak naprawdę. No więc to był komputer z procesorem Pentium 3 500 MHz, kartą graficzną GeForce 1, 32 MB. Miał tylko 64 MB RAMu. To była jego taka kula u nogi, to był najsłabszy punkt tego komputera. Już w momencie, kiedy go zakupiłem, to już wtedy miał za mało RAMu. Niestety wtedy jeszcze się tak nie znałem i myślałem, że najważniejszy jest procesor i karta graficzna. Nie wiedziałem, że RAM ma takie duże znaczenie w grach, bo przecież tekstury wszystkie i tak dalej, to za ich doczytywanie to też RAM bardzo dużo odpowiada. No więc to był takie jego pięta achillesowa tego komputera. I już na wstępie, jak go miałem, to już niektóre gry potrafiły lagować właśnie dlatego, że miał mało RAMu. No więc kupiliśmy go, przywieźliśmy go do domu. Jeszcze miał Windowsa 98. Sprzedawca tutaj nas namówił w sklepie, żeby wziąć Windowsa na płycie, a nie tylko taki zainstalowany w komputerze. I w sumie dobrze się stało, że tak zrobiliśmy, bo Windows 98 sypał się po prostu regularnie. Chyba nawet jeszcze bardziej niż XP. Po prostu, jak to mój kolega mawia, że Windowsa przeinstalowywało się razem z każdą grą. Nowa gra i nowy system. To się tak sypało, że po prostu w dzisiejszych czasach ciężko sobie to wyobrazić, ale wtedy nie było aktualizacji.
jakby antywirusów. W sumie nie było internetu, ale jakoś tak, no nie wiem dlaczego to się działo, ale system po prostu się sypał non-stop. No więc przywieźliśmy ten komputer, postawiliśmy go, system już miał chyba zainstalowany. No i braciak, znaczy kuzyn, cioteczny brat przywiózł mi gierki. Oczywiście same piraty. I moje pierwsze gry, pamiętam z pierwszego dnia, to był Unreal Tournament, czyli to była kultowa strzelanka na arenach. I właśnie w tej grze już zobaczyłem, że... Znaczy wtedy to nie wiedziałem, że to przez RAM, ale no tam się już niestety dało odczuć, że gra potrafiła przylagować, jak się ustawiło rozdzielczość 1024 na 768, to wówczas gra potrafiła lagować. Ale jak się grało w 800 na 600, to śmigała płynniutko. To była pierwsza gra z pierwszego dnia i w zasadzie jedna z takich gier, w które grałem najdłużej, bo ja grałem w Unreala przez wiele, wiele lat. Zawsze z botami. Nigdy nie grałem w tą grę. Także na multiplayerze. Nie miałem zresztą internetu, także nie było takiej możliwości nawet. Ale mi to nie przeszkadzało. Tak się dobrze bawiłem w tym, że po prostu w kółko w to grałem. Ustawiałem na przykład na 99 fragów arenę i grałem na Team Deathmatch, na Capture the Flag. To była w sumie jedna z moich ulubionych gier. A drugą grą, którą pamiętam z pierwszego dnia mojego komputera, to był Tarzan. To była taka gierka platformowa, coś trochę jak Crash Bandicoot na przykład, że były takie levele, gdzie się szło w prawo, były takie trójwymiarowe, były też takie ala surferskie, gdzie się po gałęziach na stopach on się ślizgał i zjeżdżał po tych gałęziach. To były takie urozmaicone, albo takie, że się uciekało przed słoniem na przykład i kamera była z przodu, my biegliśmy, nie widzieliśmy co jest przed nami, czyli takie trochę zżynka z Crasha. To też była niezła gra. Pamiętam wtedy Mati przyszedł do mnie pierwszego dnia, jak miałem ten komputer. Ja siedziałem, tak grałem, on siedział, patrzył i żeśmy tak siedzieli. Ciemno się zrobiło w pokoju, pamiętam, że zupełnie było ciemno, nic nie było praktycznie widać, tylko monitor dawał światło. I tak się grało pierwszego dnia. A monitor jaki miałem, to był taki Philips, nie pamiętam jaki model, oczywiście CRT 15-calowy. No i później z czasem, potem się zaczął rok szkolny, w ogóle nowa szkoła, najgorsza szkoła w mieście chyba, bo to było gimnazjum. Skończyłem podstawówkę u mnie na osiedlu i potem poszedłem do gimnazjum. Na moim osiedlu nie było wówczas gimnazjum. No w ogóle ja byłem drugim rocznikiem, który szedł do gimnazjum, to była nowość, jeszcze tych gimnazjów nie było tak dużo, więc musiałem na takie inne, największe w sumie osiedle w naszym mieście jeździć. Dowoził nas autobus szkolny, czyli gimbus. Przyjeżdżał po nas i mieliśmy zrobiony tak plan lekcji, że zajęcia były co dzień od 8 do chyba 13 czy 13:30, jakoś tak. Czyli jakieś 6 lekcji co dzień chyba, każdego dnia tak samo. Specjalnie właśnie po to, żebyśmy mogli tym autobusem dojeżdżać. No i ja, ponieważ miałem komputer, to zacząłem sobie wagarować, bo moi rodzice pracowali, wychodzili z domu już gdzieś tak o 6 rano, a wracali gdzieś tak, mama wracała chyba, nie wiem, 15:30, a tata to około 17, bo z innego miasta dojeżdżał. Więc ja czasami po prostu nie chciało mi się iść do szkoły, zwłaszcza, że szkoła była nieprzyjemna. Było tam straszna patologia, naprawdę tak straszna patologia, jakiej nigdy ani wcześniej, ani później nie spotkałem w szkołach. Mimo że później też chodziłem do szkoły średniej, która też miała bardzo złą opinię, ale no w czasach, kiedy ja do niej chodziłem, to już nie było tam tak strasznie. Ale tak, to pierwsza klasa gimnazjum, ta szkoła to była masakra. Po prostu nie chciałem w ogóle tam chodzić.
I no po prostu czasami wstawałem rano i nie wychodziłem z domu, tylko zostawałem w domu, a później jak rodzice wracali z pracy, no to ja mówiłem, że byłem w szkole. A że szkoła była taka, jaka była, to nauczyciele też mieli wywalone totalnie na uczniów i tam, czy ja chodziłem, czy nie chodziłem, to wychowawczyni miała wszystko gdzieś. W sumie po części jestem za to wdzięczny, bo znaczy i wdzięczny i niewdzięczny, bo gdyby na przykład od razu zareagowała, że chodzę na wagary, no to może dostałbym ochrzan od rodziców i bym się ogarnął, tak? I może by się lepiej dla mnie to skończyło, ale ponieważ ona miała na to wywalone, więc ja sobie też olewałem szkołę. Koniec końców był taki, że jak skończyliśmy tą pierwszą klasę gimnazjum, to utworzyli gimnazjum u nas w szkole, znaczy u nas na osiedlu, więc wszyscy przenieśliśmy się z powrotem na swoje osiedle i znowu nie musieliśmy już dojeżdżać i mieliśmy szkołę u siebie blisko. I ponieważ tak się stało, to ta nasza wychowawczyni stwierdziła, że skoro i tak odchodzimy, to ona nie będzie nikomu tutaj robić problemów czy tam coś i wszystkich przepuści do następnej klasy. I to mi w sumie uratowało tyłek wtedy, bo ja wagarowałem tak dużo, że podejrzewam, że jakby wszystko chciała skrupulatnie podliczać i wyciągać, to mógłbym być nawet nieklasyfikowany, bo mogłem mieć nawet ponad 50% nieobecności. To była totalna masakra, totalnie odpłynąłem wtedy. Po prostu zostawałem w domu i grałem. A w co jeszcze grałem? W Simsy na przykład. To była też jedna z pierwszych gier. Simsy 1 oczywiście. Jedna z pierwszych gier, jakie miałem na swoim PC-cie. Pamiętam, miałem taki, chyba to było na jednej płycie takie zripowane 3 gry. Simsy, Team Park World, czyli takie budowanie parku rozrywki, i SimCity 3000. I w te gry też dużo grałem. No i to też były takie gry dość absorbujące, w które można było sobie dość długo pograć, więc sprzyjało to wszystko wagarowaniu. Zamiast chodzić do szkoły, to siedziałem i całe dnie grałem na komputerze. Między innymi właśnie tutaj w Team Park World. Później najbardziej się wciągnąłem w granie jak kuzyn, bo w sumie wszystkie gry na PC, jakie miałem, to miałem od mojego kuzyna właśnie, który paradoksalnie właśnie mieszkał na tym osiedlu, do którego ja chodziłem do szkoły, do pierwszej klasy. Więc to były takie czasy. Dlatego właśnie w tamtym odcinku powiedziałem, że komputer przyniósł mi tak naprawdę więcej złego niż dobrego, ponieważ ja grając, nie chodząc do szkoły, tylko siedząc w domu i grając, ten rok, pierwsza klasa gimnazjum, to był w sumie najbardziej chyba zmarnowany rok w moim życiu. Nie chodziłem do szkoły, jakby też pozatracałem relacje z kolegami, bo miałem wywalone na to, żeby się tam spotykać z kolegami, tylko wolałem siedzieć w domu i grać. Także to było bardzo, bardzo negatywne i w nauce się też opuściłem. To znaczy, tak jak mówię, żebym nie zdał, ale to nie dlatego, że miałem jedynki czy coś, bo ja byłem w sumie, jak już się przyłożyłem, to byłem dobrym uczniem, tylko chodziło o te nieobecności. No ale też sprawiło to, że po prostu straciłem jakby takie poczucie jakieś takie właśnie obowiązku, że trzeba się uczyć, że trzeba chodzić do szkoły. I później jak poszliśmy do drugiej klasy gimnazjum, to już trochę wbiegnę w przód, potem się jeszcze może wrócę, to potem jak poszliśmy do drugiej klasy gimnazjum, to ja już też miałem problemy, bo ten pierwszy rok jakoś tak mnie nauczył takiego, właśnie niczego mnie nie nauczył. Nauczył mnie tylko tego, żeby siedzieć w domu i grać. Jak poszedłem do drugiej klasy gimnazjum, to już nie wagarowałem w ogóle, bo to już było na miejscu. Tam to było też gimnazjum połączone z liceum, więc tam nauczyciele byli bardziej wymagający. Także tam już chodziłem skrupulatnie do szkoły, no ale jednak co się opuściłem w nauce w pierwszej klasie, no to się opuściłem i to się za mną ciągnęło przez całą drugą klasę, nie mogłem się ogarnąć. Po prostu
tak źle jak się uczyłem w drugiej klasie gimnazjum, to nie uczyłem się nigdy w życiu. Cały rok mi zajęło, żeby się ogarnąć. Dopiero w trzeciej klasie gimnazjum zacząłem wychodzić na prostą i poprawiać się w ocenach. Także obwiniam za to komputer. Też można powiedzieć, że rodzice też może się mało interesują, ale to nie tak, no bo to nie są te czasy jak teraz, że jest dziennik elektroniczny w szkole i dzieci dostają, znaczy rodzice od razu wiedzą, czy dziecko poszło na wagary, czy coś. Wtedy to nauczyciel miał wywalone, nie informował o tym rodziców. To skąd oni mogli wiedzieć? Także to rodziców za to nie winię w sumie, tylko samego siebie, nie? Byłem dzieciakiem i liczyło się dla mnie tylko to, żeby siedzieć przed komputerem. Dlatego mówię, że on przyniósł dużo złego w moim życiu. A co przyniósł dobrego? Chyba nic, tak naprawdę. Oczywiście grało się super i bardzo miło wspominam te gry. Red Alerta ciąłem jak głupi. Dwójkę oczywiście. Także to była pierwsza klasa gimnazjum, rok 2000. Czyli podsumowując go tak pokrótce, rok, który przesiedziałem praktycznie w domu grając w gry. Szkołę traktowałem jako zło konieczne. Chodziłem tam tylko czasem, żeby się pokazać. Jakimś cudem zdałem. Też właśnie pozaniedbywałem relacje koleżeńskie. Później w drugiej klasie gimnazjum je zacząłem odbudowywać. Już byłem trochę innym człowiekiem. W ogóle ta pierwsza klasa gimnazjum to też takie, wiecie, początki takich palenia papierosów, takich różnych dziwnych akcji. Także to było takie bardzo zbuntowane i takie zdemoralizowane trochę lata. Co jeszcze grałem na tym komputerze, skoro już o nim mówimy? Na przykład była taka fajna jeszcze gra, też jedna z pierwszych gier. W pierwszych dniach w zasadzie ją miałem. Midnight Madness 2. To była taka jakby wyścigówka w otwartym mieście, co rzadkością było w tamtych czasach. I tylko, że ja w nią grałem sobie tak po prostu, żeby sobie pojeździć tylko po mieście, tylko i wyłącznie. Jakoś tak nie brałem nawet udziału za bardzo w wyścigach, miałem wywalone. Tylko jeździłem sobie po prostu. No, grafika, jak teraz patrzę, to jest paskudna, ale wtedy robiło wrażenie samo to, że można było właśnie się pościgać z policją i sobie tak pojeździć po całym mieście bez żadnych tam ograniczeń. Jeszcze był ruch uliczny, także to robiło naprawdę duże wrażenie wtedy. Też ciekawa gierka była. Tylko mówię, no nigdy jakoś nie skupiłem się, żeby ją przejść, tylko zawsze bawiłem się po prostu tak jak tu widać, że na zwykłym jeżdżeniu sobie po mieście. Czyli nic wielce odkrywczego tak naprawdę. No i tak doszliśmy do tego 2001 roku. Ja grałem na tym PC-cie cały czas jak szalony. Już PSK to w zasadzie odkąd miałem PC-ta to stała, tylko kurz zbierała, w ogóle była nieużywana. Więc stwierdziłem, że może by ją sprzedać. A że kolega z klasy właśnie, z którym siedziałem w ławce, chciał mieć PSK, bo on jeszcze chyba był na etapie Pegasusa cały czas, no to się dogadaliśmy i kupił ode mnie w 2001 roku tego mojego PSX-a za 400 zł razem z Alundrą i z Test Drive'em, tylko Tomb Raidera mu nie sprzedałem, bo pamiętałem ile właśnie rodzice za niego zapłacili na gwiazdkę, no i szkoda mi było tej gry mimo wszystko, więc sobie ją zostawiłem tak po prostu, nie mając konsoli. I pozbyłem się PSX-a. Bez żalu, bo i tak mnie tylko PC interesował. Później jeszcze przyszła kolejna gra, która też pochłonęła mnie bez reszty, a tą grą był Diablo 2, do którego podchodziłem z początku sceptycznie, bo na początku miałem demo z CD Action, po angielsku jeszcze było, pamiętam to demo. Jakoś tak nie bardzo się mogłem odnaleźć w tej grze, ale potem przyjechał do mnie kuzyn i on zaczął grać w to demo. No i ja tak patrzę, że on tak
gra, ogarnia. I mówię, nie no, w sumie spoko. Potem też zagrałem, przeszedłem to demo, spodobało mi się. Tam barbarzyńcą się grało w demku. No i później on mi załatwił to Diablo 2. Pamiętam, ono było na 3 płytach. Jedna to była instalka, druga to były filmiki i trzecia to była taka do grania, że się wkładało, żeby grać. No i się zaczęło. Diablo 2 grałem po prostu bardzo długo i namiętnie. Pamiętam, to był jakiś też okres świąt mniej więcej i wtedy właśnie ten kuzyn, co mi załatwił tą grę, przyjechał do mnie na święta i potem został u mnie na parę dni, bo to były ferie świąteczne. To pamiętam, że ustawiliśmy sobie, ja grałem barbarzyńcą, on grał paladynem i graliśmy na zmianę. Ustawialiśmy sobie chyba na stoperze czy na jakimś tam budziku godzinę czasu i tak, jeden siedział przy komputerze i grał przez swoją godzinę, a drugi obok siedział na fotelu i patrzył, jak ten pierwszy gra. Jak wybijała ta godzina, to musiał szybko zapisać grę, wyjść i następne, i zmiana. I tak żeśmy cały dzień na zmianę. Godzina. Żeśmy bardzo skrupulatnie to, bo na przykład jak minęła mi godzina, a na przykład już walczyłem, nie wiem, z bossem albo coś, chciałem dokończyć, potrzebowałem jeszcze 3 minut dosłownie, no to okej, kuzyn się zgadzał, ale później on grał za to 3 minuty dłużej, żeby było sprawiedliwie. Także to było, no to były takie czasy, że graliśmy po prostu całe dnie od rana do wieczora jak maniacy jacyś. I to jeszcze właśnie najzabawniejsze, że ten, który przestawał grać, to nie szedł się zająć czymś innym, tylko siadał na fotelu i patrzył, jak ten drugi gra. To było szaleństwo. To były taka gra, która właśnie najbardziej mnie interesowała. No jeszcze było więcej później gier takich ciekawych. Na przykład, bo właśnie tak równolegle mój kolega Mati cały czas grał na PSX-ie. W ogóle pierwsza klasa gimnazjum to był taki okres, kiedy nasza relacja z Matim w ogóle wygasła. A to za sprawą właśnie jednego naszego wspólnego kolegi z klasy, który tam nagadywał na mnie bardzo do Matiego, a Mati niestety mu wierzył w to, co on mówi i tam jakieś niestworzone rzeczy na mój temat wygadywał, przez co Mati po prostu się na mnie obraził i przez cały w zasadzie bitą pierwszą klasą gimnazjum żeśmy się w ogóle nie odzywali do siebie. No i cóż, później jak skończyliśmy tą pierwszą klasę gimnazjum, no to też właśnie nasze relacje z Matim się odnowiły. No i dopiero wtedy po tym roku czasu w zasadzie zobaczyłem, co mu tam przybyło na tego PSX-a. No to mu przybyły tam jakieś gry, a między innymi też miał Tony Hawk Pro Skater, którą ja już znałem, tą grę, ponieważ miałem jej demko na jakiejś płycie z PlayStation Magazine. No i ta gra po prostu też bardzo wpłynęła na nasze życie. To już była druga klasa gimnazjum, czyli od roku 2001. Wpłynęła w taki sposób, że zajaraliśmy się skateboardingiem i to bardzo. I jeszcze jeden nasz kolega, taki Adam, on miał w ogóle deskorolkę. Też się jarał skateboardingiem, ale nawet nie grał w Tonego Hawka, po prostu jakoś tak mu to przyszło, nie wiadomo skąd. I pamiętam, że chodziliśmy na boisko jeździć na tych deskorolce jego na zmianę i ja później też sobie kupiłem swoją deskorolkę. Pamiętam, że właśnie z tym Adamem pojechałem do sklepu sportowego. To był jedyny sklep sportowy w mieście i miałem na to przeznaczone 100 zł, a w sklepie okazało się, że deskorolka kosztuje 120 chyba albo 125. No i kolega mnie poratował, pożyczył mi 25 zł. I kupiłem tą deskę, potem zaczęliśmy jeździć. No i potem właśnie dzięki temu też mój kuzyn po raz kolejny załatwił mi grę na PC-ta Tony Hawk Pro Skater 2, która po prostu ryła beret. Była rewelacyjna gra. Grałem w nią masakrycznie dużo i nawet dobrze mi szło do pewnego momentu. Tak się wymasterowałem, że
w niektórych skateparkach potrafiłem wszystkie zadania w czasie jednego przejazdu 2-minutowego zrobić, czyli nabić wszystkie wymagane ilości punktów i zebrać wszystkie znajdźki i zrobić wszystkie hopki, secret tape i tak dalej. Wszystko to w ciągu jednego 2-minutowego przejazdu. No i to było tak, że graliśmy w Tony Hawk'a, a potem chodziliśmy na boisko jeździć na deskorolkach. Też były fajne czasy. Też właśnie były lepsze, bo mimo, że nadal sporo grałem, siedziałem przy kompie, to jednak też zacząłem właśnie wychodzić, spotykać się z kolegami, więc to już było trochę pozytywniej. Też oczywiście towarzyszyły temu różne patologie typu właśnie palenie papierosów, potem zaczęło się jakieś tam pojawiać zainteresowanie też alkoholem. Pamiętam, że z chłopakami żeśmy na przykład kupowali tanie wino na przykład na 4 czy na 3, czy nawet na więcej osób, także każdy dosłownie po parę łyków złapał, ale już żeśmy się podniecali, że robimy coś nielegalnego. Także były takie różne zajawki patologiczne, później one przerastały do coraz większej rangi. No ale dookoła tego cały czas jednak był komputer, były gry. Tam coraz też nowe zainteresowania się wkradały w moje życie, bo właśnie też za sprawą skateboardingu i też tutaj soundtracków, między innymi właśnie z Tony Hawk'a, gdzie było dużo hip-hopowych kawałków, to też wtedy zajarałem się muzyką hip-hopową i to był taki gdzieś może 2-letni, może mniej więcej myślę 2-letni, czyli tak 2., 3. klasa gimnazjum, kiedy słuchałem dużo hip-hopu i właśnie razem z tym kolegą Adamem założyliśmy zespół hip-hopowy. Zaczęliśmy pisać teksty, on zaczął składać na komputerze jakieś bity, dlatego on został DJ-em. I wtedy właśnie, tutaj jest historyczne wydarzenie, to był rok chyba 2001 albo już 2, nie pamiętam dokładnie. I wtedy jak zakładaliśmy ten zespół hip-hopowy, najpierw było nas 3, ale potem jednego kolegę wyrzuciliśmy, bo jakoś tak próbowaliśmy nagrywać kawałek, ale on nie miał w ogóle poczucia rytmu, jakoś nie umiał wejść w beat, więc wyleciał i zostaliśmy we 2 i musieliśmy sobie wymyślić ksywki. No i ja wtedy właśnie, nie wiem skąd, ale chyba wiem skąd, zaraz to powiem. Wymyśliłem sobie ksywkę Rezor. I wtedy się po raz pierwszy zaczęło ta ksywka Rezor. A skąd ona się wzięła? Grałem wtedy w Quake'a 3, Quake 3 Arena. Lubiłem tą grę, bo to było takie na arenach podobnie jak Unreal Tournament, chociaż Unreal był fajniejszy moim zdaniem, ale Quake też był spoko. I było tam dużo postaci do wyboru w tej grze, chociaż wiadomo, one się różniły tylko wyglądem. Takie skiny, wiadomo, jak to gdzieś w strzelankach też są skiny. Co to się nie wczytuje? No i tam była taka postać, która się nazywała Razor, czyli pisane przez A, tak, czyli Razor. Ale mi to jakoś tak się nie podobało, tak po polsku Razor. No to zmieniłem A na E i zostało Razor. I tak się pojawiła moja ksywka. Czyli jej, można powiedzieć, dziedzictwo jest po części z Quake'a 3, a po części za sprawą zespołu hip-hopowego. A jeżeli jesteśmy przy tym zespole, to powiem tylko ciekawostkę, że razem z tym kolegą nagraliśmy jedną kasetę demo, na której były chyba 3 utwory. Chyba nawet mam jeszcze gdzieś tą kasetę, ale nie mam żadnego odtwarzacza, żeby ją móc odtworzyć. Dobra, czyli to były takie czasy grania na PC-cie. Ale gdzieś tam jednak w moim umyśle cały czas kołatała ta jednak jakaś taka skrywana pasja do konsol. Zwłaszcza, że też u Matiego właśnie sporo grywałem znaczy może nie sporo grywałem, ale widziałem też sporo gier na PSX-ie. Siphon Filtera miał 2, pamiętam pełną wersję. Miał jakiegoś Bonda chyba. The World is Not Enough chyba. Tego Tony Hawk'a wspomnianego, także
Jakoś ten PSX cały czas był gdzieś tam w moim zasięgu. Ja cały czas grałem na tym PC-cie. Medal of Honor też miałem, pamiętam. Mój PC to był wtedy taki słaby właśnie za sprawą tych 64 MB RAMu, że jak grałem w Medal of Honor, tylko że to nie jest ten Medal of Honor, to musiałem mieć rozdzielczość najniższą i detale najniższe i gra wyglądała po prostu jak odarta niemalże z tekstur. Wyglądała paskudnie. No ale się grało, nie było wyjścia, nie było w co grać, więc tak grałem. Grałem też w Baldur's Gate. To też była gra, którą grałem po Diablo. Trochę to było taki szok, jak się przesiadałem na tą grę, ponieważ Diablo to było taki hack and slash, dużo się tam działo. Natomiast Baldur's Gate to była taka gra bardzo powolna, bardzo dużo dialogów. Ale o dziwo podobała mi się. Bardzo fajna gra. Później grałem też w drugą część i w Icewind Dale'a. To były wszystkie tego typu gry. Takie system Dungeons and Dragons. Były to powolne gry, ale miały w sobie coś, taki fajny klimat. Także podobały mi się. No dużo mógłbym wymieniać tych gier, które grałem na PC-cie, ale dochodzimy do takiej konkluzji, że gdzieś tam właśnie pod skórą cały czas to zamiłowanie do konsol kołatało mi. I w 2002 roku, czyli gdzieś tak rok po tym jak sprzedałem Playkę, zatęskniłem za tym sprzętem. I tak się stało, że ten kolega, któremu ją sprzedałem, on sobie żadnej gry nie dokupił. Przez ten rok tłukł w te demówki, które mu dałem i w Alundrę nie grał, no bo nie umiał w to grać. No i jeszcze w Test Drive'a grał, ale no wiadomo, ile można grać w jedną grę i w demówki. Więc to wszystko mu się znudziło, więc postanowił Playkę sprzedać. No to dogadaliśmy się, chciał 300 zł. Ja mu wtedy za 400 mu sprzedałem. Mówię, no 300 to za dużo. W końcu stargowałem na 270. Ale nie miałem tyle pieniędzy, miałem tylko 170 zł oszczędności, więc od kuzyna pożyczyłem 100. No i kupiłem od niego tego PSX-a. No i wtedy wróciłem do tej strony w telegazecie, o której wspomniałem w poprzednim odcinku, chyba 468 albo 486 strona w telegazecie, gdzie były reklamy sklepu z grami. I ja na tej stronie właśnie te stare gry, wszystkie, które miałem, to powymieniałem sobie na inne, bo tam można było też wymieniać, że dzwoniłeś, dogadywałeś się z gościem, mówiłeś, że masz to i to, jest w stanie takim i takim i chciałbyś wymienić na to i na to, to on ci mówił, że ile musisz dopłacić do wymiany na przykład. Nie wiem, jakby było, gdybym miał na przykład dużo wartościowszą grę niż ta, którą on mi oferuje, to czy byłaby dopłata, czy nie. No takiej sytuacji jakoś chyba nie było nigdy. Zawsze była dopłata, już nie pamiętam jakie to były kwoty, ale myślę, że gdzieś rzędu na przykład 20 zł za wymiankę plus wysyłka. Czyli na przykład musiałem mu wysłać 30 zł, żeby on 10 zł miał na wysyłkę. To było takie trochę też w ciemno, tak, bo wysyłałem mu grę i w tą grę po prostu w pudełko, w którą wkładałem na przykład 30 zł w gotówce i wysyłałem to w ciemno do niego i potem czekałem, aż on mi odeśle. Pamiętam, jakie to było wyczekiwanie, jak były wakacje i co dzień spodziewałem się gry i wychodzę, patrzę, listonosz nadjeżdża, no jedzie, zbliża, przejechał mój dom, nie zatrzymał się. No i już załamka, dzisiaj gry nie będzie. No i na drugi dzień znów wyczekiwanie, widać w oddali listonosza, widać, zatrzymuje się, stanął, jest, przychodzi do mnie, ma grę i już było grane. I wtedy z tą, pamiętam, wymianką taką pierwszą, pierwszą w ogóle wymianę zrobiłem z Mateuszem, bo on już się pozbywał Tony Hawk'a 1, bo już mi się ta gra znudziła, i wymieniał sobie go na Red Alerta, 1 Red Alerta na PSX. I ja miałem tą Alundrę wspomnianą w tamtym odcinku.
No i właśnie zadzwoniliśmy do tego sklepu i facet mówi, że czy wymiana za Alundrę, czy za Tony Hawk'a, to jemu to bez różnicy, tam cena ta sama. Więc ja po prostu wymieniłem się z Matim, dałem mu Alundrę, on mi dał Tony Hawk'a i on sobie tam Alundrę wymienił na Red Alerta, a ja miałem Tony Hawk'a i byłem zadowolony. Później, co ja później jeszcze tam wymieniłem? Jeszcze miałem tego Tomb Raidera i Test Drive'a. I to powymieniałem na... już nie pamiętam na którą, ale jedną z nich wymieniłem na Medal of Honor, który wcześniej przez przypadek mi się włączył. Czyli to jest PSX-owy Medal of Honor. A i chyba wtedy tego Tony Hawk'a, jak trochę w niego pograłem, to chyba też go sprzedałem, czy wymieniłem na kartę pamięci. Bo nie miałem, w końcu chciałem mieć kartę pamięci, żeby mógł robić save'y. Więc koniec końców był taki, że właśnie to, co miałem, powymieniałem i na końcu zostałem przy tej konsoli z Medal of Honorem, właśnie tym, który tutaj widzicie. Druga gra to był trochę tak z przypadku kupiony Tomorrow Never Dies. Czyli to była gra o Bondzie, takie TPP. Trochę skradankowe, trochę strzelankowe. Nie była taka rewelacyjna gra. Miała brzydką grafikę jak cholera. Ale też nie była najgorsza. Umiałem ją przejść. Także nie była szałowa, ale nie była też najgorsza. Dało się pograć. Czyli miałem Tomorrow Never Dies, miałem Medal of Honor i miałem kartę pamięci. Mogłem sobie te gry w końcu poprzechodzić po ludzku i save'y robić. I tak upływał czas, grałem. No ale wiecie, to już nie było to. To już nie było nic świeżego. Bo jednak już grałem na PC-cie, znałem trochę lepszą grafikę. Więc ta PSK dość szybko mi się znudziła. Pograłem na niej, nie wiem, z pół roku czasu. Jeszcze pamiętam takie fajne wydarzenie, bo ja grałem dużo jeszcze na PC-cie, wracając do PC-ta, w GTA 2. I ta gra mi się bardzo podobała. No, trudno, żeby się nie podobała, była bardzo fajna gra. Do dziś pamiętam do niej kody. Wpisywało się Go Ranga, żeby aktywować cheaty, a potem Rsiabber chyba na wszystkie bronie i God of GTA na nieśmiertelność albo odwrotnie. To w tą grę się grało bardzo dużo. I popatrzcie teraz, jaka dziwna sytuacja. Jak miałem to na PC-cie, chodziło to ładnie, wyglądało to ładnie, a potem Mati tą grę chyba dostał na prezent albo wygrał w jakiejś krzyżówce z czasopisma, już nie pamiętam, na PSX-ie. Tą samą grę. I ja się bardziej zajarałem tą grą, mimo że miałem ją na PC-cie w ładniejszej wersji. Zresztą nawet po tym filmiku widać, że grafika jest gorsza. No i pamiętam takie wydarzenie, że on przyszedł do mnie z tą grą, odpaliśmy ją na moim szaraku, pograliśmy i potem jak on musiał już iść do domu, to po prostu wyjęliśmy płytę bez wyłączania konsoli, on sobie grę zabrał, a to, co już było do pamięci chyba RAM wczytane, to po prostu mogłem sobie grać. Tylko nie mogłem brać żadnej misji ani nic, bo jakby doszłoby się do momentu, że gra musi coś doczytać, to by się zawiesiło. Ale normalnie mogłem sobie jeździć po mieście bez płyty, bo gra była wczytana do pamięci konsoli. Jest taka ciekawostka. Ale też taką właśnie, tak jak mówię, psychologiczną taką ciekawostką jest to, że bardziej mnie ta gra jarała na PSX-ie, mimo że wyglądała i chodziła dużo gorzej niż na PC-cie. Więc jak mówię, tutaj już pomijając takie ciekawostki, ten mój PSX po raz kolejny kupiony, mimo że tam miałem te dwie gry, no ale miałem te dwie gry, ale one mi się potem znudziły, na kolejne znów musiałbym wydać sporo kasy, no i w ogóle ta grafika to już nie było to, zwłaszcza jak się miało PC-ta, więc szybko mi się to znudziło i zapragnąłem czegoś nowego. No i wtedy po raz pierwszy wpadł mi taki pomysł, że czemu by nie spróbować innego systemu, z innej stajni. A skoro ten sklep wysyłkowy z Telegazety oferował wymianę gier, ale on oferował również i wymianę konsol. I dzięki temu wtedy właśnie zrobiłem pierwszą transakcję tak dużą. Wymieniłem konsolę Sony PlayStation
z Medal of Honorem, Tomorrow Never Dies'em, kartą pamięci na, uwaga, na Nintendo 64. To był rok 2002 i wtedy miałem swoje pierwsze Nintendo 64. I myślę, że na tym mogę zakończyć ten epizod i w kolejnym odcinku będziemy kontynuować od momentu, kiedy wpadło w moje ręce Nintendo 64. Także jeżeli ktoś słuchał, to bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.